Witajcie telewidzowie z, można powiedzieć, ostatniego albo przedostatniego dnia z Kambodży, jeszcze tego nie wiemy. Takie mamy przynajmniej plany, tak na 90% wyjeżdżamy stąd, chcemy przekroczyć z której strony granicę i zrobimy to w taki sposób, że albo pojedziemy bezpośrednio, albo będziemy jeszcze jechać przez jakieś 2 albo 3 dni, to już jest drugi plan, do granicy, wtedy będziemy przekraczać granicę na pieszo, albo tak jak powiedziałem, na razie wchodzi w grę taki pomysł, że wsiadamy w autobus i po prostu jedziemy stąd już autobusem. Ale zanim wyjedziemy, to jeszcze trochę kambodżańskich smaków. Zamawiam sobie śniadanie u takiej pani. To jest ta patelnia. Pani jeszcze nie gotuje dla mnie, ja już zamówiłem inne danie. A po drugiej stronie ulicy kolega sprzedaje kawę i jak pamiętacie z Kampot, taką praskę do robienia kawy, no to tutaj kolega ma taką samą praskę i tak samo robi kawę w takim samym stylu. Też tutaj gorącą wodę grzeje w tym małym czajniczku. To jest moje danie. Zamówiłem sobie wołowinę. Pani dodaje tutaj jakieś chili już. Do tego będą warzywa i 3 jajka. Okazało się, że to jeszcze nie dla mnie. Tu jeszcze pani dla kogoś robi, nie ma kogoś. Pewnie ktoś zamówił i pojechał sobie. Widzę, że kolega już wyciska moją kawę. No trochę ciśnienia tam trzeba zrobić, więc zobaczcie, oparł się nawet o tą wajchę. A ja sobie siadam na takich krzesełkach. Trochę mi się przypomina Wietnam, bo w Wietnamie to bardzo popularne. Pani ma jeszcze taką kiełbasę parówkową, zobaczcie, i też to smaży. Też mi to chciała dać na początku, jak brałem pierwszy raz, ale mówię nie, że nie chcę, więc tutaj zobaczcie, to jest taki dodatek. Pani teraz smaży dla mnie. Zobaczcie, jest już wołowina, warzywa też już usmażone. Spora porcja tych warzyw. Moja kawa już gotowa, kolego, stój, ja idę, bo ja jeszcze muszę zapłacić, więc nie musi mi przynosić, szybko przejdę. Op. Okun! Wołowina i 1 jajko już w pudełku z warzywami. I tutaj pani jeszcze smaży 2 jajka. Zgadnijcie, ile takie pudełko kosztuje. Moje danie już gotowe, ja sobie tutaj usiądę. No bo wam zaraz powiem, co się stało wczoraj. Tutaj pani ma swoje rzeczy, tam jest ta kawa. A i tu jest jeszcze moja kawka, więc sobie zjem tutaj na tych krzesełkach, co wam pokazałem. Często jest tak, że w hotelach nie można wnosić swojego jedzenia i ja to rozumiem, mają swoją restaurację, swój bar, nie ma tak, że wnosicie swój alkohol i pijecie tam u nich w barze swój alkohol i to jest ok. Ale wczoraj pani do mnie trochę się przypłakała za to, że ja wnoszę jedzenie i picie do siebie do pokoju. Gdzie moim zdaniem to już jest lekka przesada, bo co ją obchodzi, co ja jem w pokoju. Ona mi mówi, że tutaj mamy restaurację, że powinniśmy z tej restauracji korzystać. Ja mówię, że nie macie tych rzeczy, które ja chcę. I też kawy nie macie. No, ona mówi, że nie mogę wnosić, nie, ale że to jest mój pierwszy raz, to mogę wnieść na górę. Także zjem sobie to tutaj, nie będę jej dzisiaj wkurzał, ale i tak jej nie odpuszczę z kawą. A tak wygląda końcówka mojego śniadania. Był wrap, cezar, frytki, a to wszystko na basenie. 4,5 $, 18 zł. I powiem wam, że najadłem się, dobra porcja, do tego kawa. Idę jeszcze jakąś wodę kupić. No i dzisiaj na stolicę to my nie mamy jakichś specjalnych planów. Postanowiliśmy, że, bo to jest sobota, dzisiaj postanowiliśmy, że spędzimy ten dzień u nas na basenie i dowiedzieliśmy się, że dzisiaj też od 14 DJ grał u nas w naszym hostelu, bo ten nasz hotel zmienił się taki trochę w hostel i pół na pół powiedzmy i tutaj już dzieciaki nie mogą przyjeżdżać, więc jest taki młodzieżowy hotelo-hostel. No jak będzie DJ grał dzisiaj, to też sobie posiedzimy w basenie. Pani by mnie jeszcze tutaj potrąciła, bo jak widzicie tutaj stoją te autobusy, busy. Chodnikiem często nie da się chodzić, trzeba chodzić drogą. O tym wam mówię, że tak wygląda chodnik tutaj przy jakiejś restauracji. No nie da rady przejść. Zaparkowane auta, porobili sobie parking z chodnika. Obok naszego hotelu jest taki sklep super duper i często tutaj robimy zakupy. Ale często, no jak coś potrzebujemy, takie pierdółki bardziej. No i tutaj możecie znaleźć wszystko, co potrzebujecie. Jakieś tam pasty do zębów, woda, co tam tylko sobie zachcecie. Mają też jakieś świeże rzeczy. Też jest bankomat, jakbyście chcieli pieniądze wybrać. Jak macie kuchnię, to możecie też kupić coś mrożonego i sobie to rozmrozić i zrobić sobie jakieś warzywa na patelni, czy tam, jak widzicie, jakieś pizze mają nawet mrożone. Słyszycie tą muzykę? Tak, u nas już DJ jest. Gra od jakiejś pół godziny, jest 14:30. Do której ma grać? Do 20? Tak. Do 20, tak. No my czekamy akurat na happy hour, bo piwo będzie tańsze. Przez 3 godziny. Nie, no to idziemy do sklepu. I co? Mieliśmy wyjeżdżać, a zostaliśmy, czyli jeszcze jeden dzień. Też za wiele dzisiaj nie zrobiliśmy, ale mamy zamiar dzisiaj zabawić trochę w krytyków kulinarnych polskiego jedzenia w Kambodży. Dowiedzieliśmy się, że jest tutaj polska restauracja, więc idziemy spróbować. Podoba mi się te rondo w centrum Phnom Penh. Dobrze wymawiam? Phnom Penh? Po drodze bierzemy jeszcze kawkę z takiego wózeczka i tak samo z naszego ostatnio odkrytego ekspresu. 5,50, a zobaczmy jak w smaku. Intensywna, mleczko dobrze ubite, taka fajna kremowa. Pół godziny drogi od naszego hotelu doszliśmy już do restauracji, tak się nazywa. Tak wygląda, zobaczcie. Zaraz sprawdzimy, co mają w menu. Wybór był prosty, ja poszedłem od razu schabowego, kosztuje $9. Można sobie tutaj dobrać jeszcze jakieś surówki, a Marika? No
Marika też standardowo, też nie trzeba było dużo szukać. Nie dużo, gdzie ja to znalazłam. Placek po Zbójnicku, generalnie jest bardzo obszerny menu i tutaj... Tak, sporo pozycji, No, jest sporo i placek. pozycji. Ile Jest. placek kosztuje? $8. $8. Ale Razy jeszcze- 4 sobie robicie. Tak, jeszcze miałam ochotę i zastanawiam się nadal nad pierogami ruskimi. Jeśli nie teraz, to się nie, na pewno nie zmarnują później. Jesteśmy w polskiej restauracji, ale piwo będzie kambodżańskie. Ale szklaneczki przymrożone. Aż widzę tutaj lód leci, no piękna sprawa. Jest już mój schabowy, zobaczcie, no. Cała ręka. Są ziemniaczki, Marika ma już swoje placki, jest sosik tutaj w środku, 2 duże placki. Pięknie. Niam, niam. Tutaj chrzanowy, ale spróbuję. Smacznego. Dziękuję. Jeszcze nie zjadłem do końca swojego dania, ale już mogę wam powiedzieć, jak będziecie tutaj w stolicy, wpadajcie, naprawdę pysznie zjecie jak w Polsce. Porozmawialiśmy z Mariką i jakbyśmy mieli ocenić teraz tą restaurację, bardzo dobre, smaczne jedzenie. Były lekkie niedociągnięcia, na przykład Mariki placek miał za mało sosu. Dalibyśmy więcej sosu i dalibyśmy śmietanę zamiast ten czosnek. W sumie nigdy nie widziałem, żeby do placka po zbójnicku dawać taki czosnek, ale okej. Za to mój schabowy super, dobrze rozbity, doprawiony, 2 surówki, zamieniłem sobie, miałem zasmażoną kapustę tylko, ale zamieniłem sobie na połowę buraczków, także super, Marii też smakowało, dojadła sobie do swego placka tymi buraczkami. Przenieśliśmy się do Polski na powiedzmy godzinę, a teraz przeniesiemy się też na, w sumie też myślę, że godzinę do Tajlandii. Także wasze zdrowie, telewidzowie. Jak nie ma diety dzisiaj, to nie ma. Placek po Zbójnicku, schabowy, szarlotka na wynos, 4 piwa, wyniosło nas 104 zł, 105, $26. Jak kojarzycie trochę stolicę i ta droga wzdłuż rzeki, ona normalnie jest otwarta, dzisiaj jest niedziela i to wygląda tak jak w Rio było, że ta droga jest zamknięta cała i można sobie tutaj spacerować. Nie wiem, od której godziny to zamykają, ale fajnie w sumie, że takie coś robią. O, tutaj można się przejechać też na takich rikszach. A ja zanim wydam swój werdykt, spróbuję jeszcze szarlotki. Kawałek, mocny, solidny, duży. Oho. To mi się wydaje, że to jest z białek zrobione. Jak w smaku? Słodka. Polskie jabłka czy kambodżańskie? Polskie to. Bardzo dobra. Słodka. Dla mnie trochę za słodka, ja lubię kwaśną szarlotkę, ale to kwestia gustu. Także podtrzymuję swoją opinię, 4,5 daję. Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia gdzie? W stolicy Kambodży. Tak, mieliśmy wyjeżdżać, ale nie wyjechaliśmy. Trochę spraw, trochę choroby, trochę nam się przeciągnęło. Zaczynamy dzień od kawki. I mojego nowego odkrycia, zielonej herbaty z kokosem albo z maczą. Dzisiaj pani akurat maczy nie miała, więc jest zielona herbata z kokosem. Braliśmy tutaj dosłownie na rogu, bo obok naszego hotelu jest ta nasza ulubiona baristka, więc tam też braliśmy nasze dzisiejsze zestawy. A dzisiaj na kanale inny odcinek niż zwykle. Coś mi się nie kojarzy, żeby u nas był taki odcinek, jaki mamy dzisiaj zaplanowany. Ogólnie nie planujemy odcinków, a dzisiaj zaraz wam pokażemy zresztą, co będziemy robić. Takie auta sobie jeżdżą po stolicy Kambodży. Jakie to było auto, Marika? Xiaomi! Xiaomi, tak. Chcieliśmy, że w Polsce wchodzą na rynek, a tutaj pierwszy raz w sumie je widziałem. Myślałem, że to jest jakaś znana marka, bo tak ładnie wyglądało to auto. Wyłonił nam się właśnie budynek, do którego zmierzamy. Wyróżnia się trochę na tle tych innych. Jak przyjechaliśmy w tej podróży po raz pierwszy do stolicy Kambodży, poszliśmy do jednego z centrum handlowych i w tym centrum handlowych zaczepił nas deweloper, który buduje tutaj w Phnom Penh mieszkania. I powiedział, że możemy przyjść, zobaczyć, trochę nas zainteresował tym, dał nam swoje namiary, więc z tego skorzystaliśmy. I w tym samym centrum spotkaliśmy jakby 2 deweloperów. Tak nam powiedzieli, że są deweloperami, więc podejrzewam, że też mieszkania czy ceny tych apartamentów są tańsze niż przez jakąś agencję. Więc najpierw idziemy zobaczyć pierwsze apartamenty. Od naszego hotelu to jest jakieś 15 minut, a później jesteśmy umówieni na zobaczenie innych apartamentów w innej części miasta. Zobaczcie, kolejne super auto Lamborghini stoi sobie przy jakiejś kawiarni. No super fura! Tutaj widzimy budynek z innej perspektywy. Wysoki. Ten budynek za mną, właśnie ten, do którego zmierzamy. Pan w centrum handlowym pokazywał nam różne opcje, jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe, także jesteśmy ciekawi, co nas dzisiaj tam czeka. W tym miejscu są te apartamenty i myśleliśmy, że musimy iść tam, ale nie. Tutaj po drodze nas kolega zgarnął. Mówi, że tutaj przyjdziemy, pokaże nam wszystko, wyjaśni, jak to wygląda, o co chodzi. Tak wygląda ta makieta, ten budynek Le Condé, tak się nazywa ten budynek, te apartamenty. I oni tutaj mają swoje biuro. Tutaj tak wygląda makieta. Już nam wyjaśnili, jak to wygląda. Zaraz wam jeszcze pokażę, tak. Tutaj już jest pokazane na przykład pokoje. 1 pokój, tutaj są 2 pokoje. W apartamencie tutaj są 3, czyli takie duże. No i są też takie
4-pokojowe. Tak wygląda ta makieta tego budynku. Dowiedzieliśmy się trochę informacji i teraz idziemy zobaczyć na 35. piętro to mieszkanie. Jedynym minusem jest to tutaj, na razie jedynym minusem, że ten budynek jeszcze nie jest skończony i wiecie jak to jest z oglądaniem, to jest ok, inwestowaniem w takie budynki, które nie są jeszcze gotowe. Tutaj na dole ponoć mają być sklepy zrobione. Tutaj jest wejście główne, które jest już przygotowane. Niektóre piętra już są gotowe do pokazania mieszkań. No zobaczcie, tutaj na dole jeszcze to tak wygląda z jednej strony i z drugiej. Jeszcze nie pojechaliśmy do pokoi, na razie przyszliśmy do takiego pomieszczenia, które będzie wspólne. Będzie można sobie tutaj przyjść, poczytać. To jest takie na parterze. Taka poczekalnia trochę, wypić jakąś kawę. Ale bary i inna przestrzeń tak samo będą na innych piętrach, także jestem ciekawa, jak to będzie tam wyżej wyglądało. Będą też 2 baseny. Jeden będzie na górnym piętrze. Bieżnia, taki dla dzieci, plac zabaw, także nie trzeba w ogóle wychodzić, jak tutaj już wszystko będzie zrobione. Tak będzie wyglądała recepcja w tym budynku. Ona już jest gotowa. Myślę, że tu będą jeszcze jakieś poprawki, bo tutaj widać, no gdzieś tam jakieś brudne trochę, wiadomo, bo tutaj cały czas coś robią. No i tutaj jest główna ściana. Jedziemy teraz na 30 piętro. Jak widzicie, winda też jeszcze nie jest gotowa. Jesteśmy już na 30 piętrze. Jak widzicie, to jeszcze wszystko w budowie. Pokażę wam, jak wygląda ten apartament. 2-pokojowy. Tutaj zaczynamy od łazienki. Jak widzicie, nic jeszcze nie jest gotowe. Poinstalowane jest tylko wszystko. Poinstalowane są kable, poinstalowana jest instalacja, woda. I tutaj tak, tutaj jest przestrzeń na salon. Tutaj będzie kuchnia w tym miejscu, czyli to będzie salon z kuchnią połączony. I tutaj będzie pierwszy balkon. Zaraz wam pokażę, jaki tu jest widok. Patrzcie. Widok na jedną stronę miasta. Przepiękny widok. Salonik, kuchnia, no wiecie, no nie jest to jakieś wielkie mieszkanie. Tutaj jest pierwsza sypialnia. Jak widzicie, wszystko jest porobione, w sensie kable wystają, jakby trzeba to dokończyć. I tutaj będzie łazienka. Tutaj będzie kibelek, tutaj będzie prysznic do tej sypialni. Też z takim oknem, z takim widokiem, na tą samą stronę. I tutaj zaraz wam pokażę. Aha, i tutaj jest jeszcze balkon. Też widok na inną stronę miasta. Pięknie to wygląda. Tutaj zobaczcie, jest wejście do drugiej sypialni. To jest druga sypialnia. Mariczka już tam się widzi. I tak, zobaczcie, tutaj jest ten balkon jeszcze. Ten apartament będzie o tyle fajny, że jest on na końcu korytarza, naprzeciwko nie ma sąsiadów, my byśmy byli jako ostatni. No taka prywatność w sumie tutaj dosyć spora, no pomijając tych sąsiadów właśnie po tej stronie lewej, tak, bo tutaj nikogo jakby nie było, a za nami obok byłoby studio, do którego teraz możemy też pójść zobaczyć, więc myślę, że no fajny, naprawdę fajny apartament się szykuje tutaj. Pokażę wam teraz mieszkanie 3-pokojowe. Tutaj jest pierwsza łazienka, taka wspólna. Jak widzicie, tam można z innego pokoju wejść i też powiedzmy, że z salonu już nawet, bo tutaj będzie salon. W każdym jest sporo piasku. Tu będzie salon, tutaj będzie kuchnia. Dobra, pokażę wam od razu z salonu, jaki jest tutaj widok. Widok jest na tą stronę miasta i co ciekawe, patrzcie, najpierw wam pokażę miasto, a teraz zobaczcie na ten balkon. Jest ogromny balkon dookoła, bo to mieszkanie jest zbudowane na rogu, więc dookoła, na drugą stronę aż, patrzcie. A tutaj jest Marika. Tutaj będzie sypialnia jedna z wyjściem właśnie na ten duży balkon. Tutaj w tym łazienki nie będzie chyba raczej. A nie, tutaj jest taka prywatna łazienka do tego pokoju. Teraz idziemy dalej. To był jeden pokój. Teraz będziemy w drugim pokoju. Tu jest pokój taki, no widzicie, te pokoje nie są jakieś takie wielkie, po prostu łóżko wejdzie i jakieś szafki. No i ten pokój też jest z balkonem. Widzicie, te balkony są jakby oddzielone od siebie. Tutaj pani mówi, że będzie pralka. I też jest taki piękny widok. Można sobie zrobić tutaj jakieś biuro do pracy, jak ktoś chce. I teraz wam pokażę, jak wygląda trzeci pokój. Tu jest fajnie to rozwiązane. Będzie łazienka, że można wejść z tej strony i również od strony jakby salonu, tak? Tu będzie salon. Więc też fajnie z dwóch stron można korzystać. No, pokój szeroki, długi, ale nie jest tak bardzo szeroki w sumie. Nie wiem, tu trzeba postawić jakieś łóżko tak. King size, to chyba cały... Że przejście to będzie takie pół metra, ale wtedy jest miejsce na jakąś szafę tutaj, bo tak to by nie było. No i mamy balkon, albo tutaj na biuro na przykład też fajnie. No i tutaj taki mały balkonik, więc nie wiem, czy leżak by się tu jakiś zmieścił, ale ja już tutaj widzę kwiatki na przykład w balkonie. Tak, zobaczcie, tutaj jest taki bardzo mały, wąski balkonik, no jakieś krzesełko postawić, stolik mały, no i też widok na miasto. Jak widzicie, to nie tylko jeden budynek, tutaj się miasto rozbudowuje i to z każdej strony, gdzie nie spojrzycie. O, zobaczcie, tutaj kolejny, nawet wyższy. Widzę, że twórczość Kmerów to tak jak u nas, no kiedyś w Polsce była, na robocie. Teraz idziemy zobaczyć pokoje, jak wyglądają już umeblowane. Pani nam otworzy drzwi, zobaczcie, na kod. Pokażę wam teraz dwupokojowe, a nawet trzy, no bo nie licząc salonu. Jakby salon jest trzecim pokojem. Tutaj jest łazienka, no w taki prosty sposób zrobiona. No nic szczególnie nie ma. Tak powiem wam, że trochę Ikeą tutaj pachnie. Tak wygląda ten salon.
Wszystkie te meble, co Wam powiem, no to one tutaj będą dostępne. Już jakbyście kupili ten apartament, no to one będą dostępne. To będzie wyglądało wszystko podobnie. Tutaj jest balkon, taki jak ktoś tutaj ma dzieci czy coś, no to bezpiecznie dziecko może się tutaj bawić. Jest też stolik, oczywiście oni tutaj cały czas pracują, te szyby są brudne, ale widok jest no przepiękny na to miasto. No miasto się rozwija, stolica jest coraz ładniejsza, coraz ładniejsze budynki. Malika się bawi jeszcze światłem. Teraz Wam pokażę, jak wygląda sypialnia pierwsza. I tutaj jest fajne przejście do łazienki. Nie wyobrażam sobie za bardzo, jak to łóżko miałoby tutaj stać. Chyba, że z tej strony dookoła łóżka trzeba było przejść, bo no, tutaj są te małe drzwi, ale łazienka fajna, bo się kombicie z pięknym widokiem, albo robicie dwójkę. Zaraz Wam pokażę. Tak, tu jest takie przejście, no drzwi są małe, takie w azjatyckim stylu. Tu jest łazienka, jest zlew, tutaj takie lustro. Prysznic od razu połączony z kibelkiem, no i wiecie, kąpiecie się z takim widokiem. Szyby są przyciemnione lekko, więc pewnie z zewnątrz nic nie widać. No i ta sypialnia to jest główna sypialnia, jest taka no mała, no zobaczcie, tu jest od razu szafa wbudowana. Też no mało tego miejsca na rzeczy, na ubrania i ta szafa akurat tutaj jest wbudowana, więc ciężko by było ją chyba tutaj stąd coś innego wymyślić albo dostawić. No wiadomo, że to jest bardziej jakby do przedpokoju miejsce niż do tak jakby powiesić coś dla gości, tak mi się wydaje. Ale balkon ma bardzo fajny. Ale z tego jeszcze co wiemy, to nie można sobie tutaj nic, jakby kupujecie od razu wyposażone. Dopiero później możecie sobie sami zmieniać, jak będziecie chcieli. To tak samo jest tak, sama szafa wbudowana, druga sypialnia. No i na co zwróciliśmy uwagę, że mamy od razu, znaczy w tym pokoju sąsiadów. Po przeciwnej stronie nie można tu jakiejś ściany kij postawić, ale można duże kwiatki zasadzić. Tak, patrzcie, no ten balkon wygląda dużo gorzej niż ten, co widzieliśmy, jeszcze niedokończony, no bo tu macie gości, tam macie gości, raczej sąsiadów, tam i tutaj dookoła wszyscy Was widzą, jak będziecie siedzieć na tym balkonie, więc tamta opcja była no, zdecydowanie lepsza. Idziemy teraz zobaczyć 3-pokojowe. Co mi się podoba? To fotel. Tak, no bardzo ładny. I duża lodówka. I duża lodówka, tak. Ale minusem tutaj jest, że w tych apartamentach jest tylko jedna kuchenka. No. Jeden palnik, że tak nazwę, a w tych większych mieszkaniach 2 palniki, także nigdzie nie ma 4, no wiadomo, tutaj stawiają na jedzenie z zewnątrz, a my po polsku to jak tu smażyć schabowego i ziemniaki ugotować. Zapytaliśmy, czy można zmienić. Teraz Marcin Wam pokaże apartament, który jest wyprzedany z tego co wiemy na ten moment, ale 170 metrów. 170 i czujemy się tutaj jak w domu. W sensie naprawdę myślę, że mówimy wow, że jest super, naprawdę. No ale no jest ta przestrzeń, czuć. Marcin teraz Wam szybko pokaże, jak to wygląda. Tak, tamte pokoje to takie kliteczki trochę były, a tutaj zobaczcie, to jest salon, ale zaczniemy najpierw znowu od łazienki. To ja, kibelek, prysznic, piękna sprawa. No zobaczcie ten piękny duży salon, duży telewizor. Tutaj kuchnia, no już 2 palniki, można schabowego w niedzielę tutaj upitrasić. Piękna, duża kuchnia, wszystko połączone. No dobra, pokażę Wam szybko, bo ten jest duży, więc tak, nie będę nawet chodził. Balkon, no podobne wszędzie są widoki, jak patrzycie z tych balkonów. Piękny stół, zaraz Wam pokażę, jakie tutaj są pokoje już do spania. Który to był największy? Dobra, zacznę od tego najlepszego. Patrzcie, tu już jest szafa też wbudowana, wchodzicie. Piękna przestrzeń, dużo miejsca, można tam się ze swoimi ciuchami upchać. Tutaj zobaczcie, taki fotel, relaksik. Tak wygląda tutaj łóżko, szafeczki. No widzicie, jaka jest przestrzeń, tak? Tutaj też sobie można coś tam położyć i dookoła można przejść, z tego co pamiętam. Tak, zobaczcie. I widok cały czas tutaj na miasto. Aha, tutaj jest ściana, tutaj nie ma. Tutaj jakiś odkurzacz jest, już ktoś coś tutaj sprząta czasami, pewnie, żeby pokazać. W tym pokoju też jest łazienka. No patrzcie, jak to wszystko wygląda. Wszystko jest tak przeszklone i zawsze, co jest też dobre tutaj, że są okna otwarte, więc jakby trochę, to znowu ja, trochę z tym grzybkiem można walczyć, bo słyszeliśmy, że tutaj czasami są problemy w takich klimatach. Tak, Pani powiedziała, że 140 metrów tutaj jest 140. powierzchni użytkowej, ale 185 z balkon. balkonami. Dobra, a tutaj jest kolejna sypialnia i też ta sypialnia już jest no, znacznie większa. O, ja nie byłam jeszcze. I biurko, i szafa miejsce, no widzicie, no, różni się to naprawdę, od razu się wchodzi, się czuje. Tak. I śpicie sobie z takim widokiem. Naprawdę ładną reklamę im tutaj robimy. Tylko, że już tych nie ma. Na przykład jakbyście chcieli, czy ja byłem już tutaj? No właśnie, bo to jest tak dużo, że można się zgubić. I tutaj jest trzeci, zobaczcie, kolejny jest z balkonem. Piękna sprawa, piękny widok. Łóżko. No i wszędzie tutaj jest miejsce, bo tam to było tak, że łóżko, no i tutaj, tak? A tutaj zawsze jeszcze ten metr dodatkowy, tutaj 2 metry z tej strony. Poczekamy, aż będą w sprzedaży. Z drugiej ręki. Tak, tutaj kibelek musiała być trochę nadgodzin z Niemca wziąć. A, jeszcze trochę damy radę.
No właśnie, no nie wiem, czy pokazałem już wszystko, ale dobra, no piękny, ale nie ma dostępnych. Przyjechaliśmy teraz na 32 piętro, żeby zobaczyć Sky Garden, czyli taka przestrzeń, która będzie do posiedzenia tutaj sobie. Zobaczcie, tutaj jest taki widok, tutaj nie ma szyb, nie będzie szyb, z tego co nam pani powiedziała, że będzie taki przewiew i to fajnie czuć, nie trzeba jakby klimatyzacji, bo z jednej strony jest przewiew i z drugiej, więc ten wiatr tutaj cały czas wieje. O, chłopaki na robocie odpoczywają sobie, tutaj widzicie, wszędzie prace trwają. No dość taka spora przestrzeń. Pamiętajcie, że tu nie będzie restauracji, tu będą tylko stoliki, będzie można sobie przyjść, posiedzieć, wychillować. I zaraz jeszcze podejdę bliżej krawędzi, bo tutaj są takie schodki. Pokażę wam z bliska bardziej, jak to wygląda ten widok na miasto, na przykład z tej strony. No tak to wygląda. No pięknie to miasto wygląda. Zobaczcie jeszcze w tym budynku. Na pierwszym miejscu jest Kambodża, na drugim Japonia i na trzecim Polacy kupili najwięcej apartamentów. Zrobimy teraz takie krótkie podsumowanie na gorąco, ale póki co średnio mamy obydwoje takie mieszane uczucia co do tego. Trochę tak Ikeą to pachnie. Dużo jest takich rzeczy, które nam się też nie spodobało. Wystrój też na pierwszy rzut oka może to robi takie wow, ale już my wiemy, czego szukamy po takich długich podróżach. Wiemy, że to szukamy miejsca do życia trochę, też może pod wynajem zobaczylibyśmy, tak, bo nadal chcemy podróżować, ale no nie w 100% nas nie przekonał. Jedynie to, co widzieliście na pewno, to było wow, na ten duży apartament, którego go nie było, tam ponad 140 metrów, tak? A reszta, no takie kontenery po prostu, klitki powstawiane, małe pokoiki. Ciężko tam się poruszyć, ciężko znaleźć swój spokój moim zdaniem w takim czymś. Pod wynajem jak najbardziej i to by się pewnie sprawdziło. I są opcje właśnie pod wynajem i można mieszkać, można pod wynajem, są jakieś... Już nie będziemy tutaj się rozgadywać na temat tego, jakie są tam opcje, ale są opcje pod wynajem, są opcje zarabiania na to, że w ogóle się tym nie interesujecie. Także jest kilka opcji, no głęboko do zastanowienia się na pewno. Oni się trochę reklamują, że to jest ekskluzywny, trochę taki elegancki, ale gdzieś nam trochę tego zabrakło. Dokładnie. Nie tego się w sumie spodziewaliśmy po tym budynku. Tak, to co mówią, a to co zobaczyliśmy, no okej. Dobra, idziemy coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj śniadania nie jedliśmy. A śniadanie zjemy w hotelu Poolside Villa. To jest hotel i hostel, czyli można sobie łóżka wynajmować. Idziemy zobaczyć, co oni tutaj nam zaserwują. Tutaj jest recepcja, tam jest kuchnia i zobaczcie, też jest, o zaraz przejdę dalej, o, też jest ładny basen, można sobie tutaj porelaksować się. Tak wygląda moje śniadanie, 4 jajka z jajecznicą, ale powiem wam, że ładnie to wygląda, jajecznica taka mokra, bo nieraz to zrobią taką suchą, a Marika ma bułeczki. Z czym to one są? Poprosiłam specjalnie zamówienie, zrobiłam, bo normalnie jest normalne jajko. Thank you so much. Jajko frajdek smażone, a ja poprosiłam właśnie jajecznicę i do tego warzywa zamiast boczku czy czegoś innego. Smacznego. Tego. Zjedliśmy już śniadanie, zapłaciliśmy za te dwie porcje $5,50, czyli 21 zł nas to wyszło. Teraz podać rachunek, bo już byłam przygotowana do płacenia. No i tak spojrzałam na ten rachunek, patrzę, tam jeszcze nabita woda, my żadnej wody nie braliśmy. I to jest drugi raz w tym tygodniu, co nam się zdarzyło, że mamy dobite coś, czego nie braliśmy. Ostatnio mieliśmy 3,20 doliczone. Jakby wzięliśmy jedną pozycję, a oni doliczyli sobie jeszcze raz. Teraz jesteśmy umówieni na drugie spotkanie, na inne apartamenty, żeby je pooglądać. No i z tym panem, z którym się umówiliśmy, to zaproponował nam nawet, że przyjedzie po nas i zabierze nas do tego budynku. Stąd mamy jakieś 3,6 km, bo sprawdzaliśmy na mapie, więc kawałek byłoby. Myśleliśmy, że dojedziemy tuk-tukiem, ale pan zaproponował, że po nas przyjedzie. Zakupy mamy, idziemy. Chłopaki przyjechali po nas autem. Tak, tutaj tak wyglądają. Siadamy i jedziemy. Przyjechaliśmy już pod inne apartamenty i zobaczcie, tutaj zaraz wam pokażę te budynki, ale tutaj jeszcze w sąsiedztwie takiej lokalnej społeczności można znaleźć te wielkie apartamenty. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak. Najpierw wam pokażę z tej strony, te już są gotowe, ale to nie są te. Tutaj też jest wysoki budynek i to właśnie są te. Te dwa już są gotowe, a tam się buduje trzeci. Widzicie? Ja zmieniłem okrycie głowy, bo tą czapeczkę taką, widzicie, od tych budynków, od tych apartamentów dostałem już kilka tygodni temu, jak mieliśmy takie, w sumie przypadkiem trafiliśmy na nich w jakimś markecie. No i wam powiem, zaraz pokażę. Tutaj te dwa budynki są gotowe. No i ten, który się teraz tutaj buduje, on powiedział, że oni już podpisali umowę, że on będzie wynajęty dla sieci hoteli, ale zaraz wam pokażę. Radisson się tutaj buduje, więc ten cały budynek będzie wynajęty pod hotel dla Radissona, więc no powiem wam, Radisson to taki jeden z lepszych hoteli sieciówek na jakimś tam dobrym poziomie. No, a te dwa budynki są dla ludzi tutaj tak normalnie. Powiem wam, pierwsze moje wrażenie w tym miejscu jest o wiele lepsze. Po pierwsze, bardziej mi się podoba wystrój, jest przestronnie, fajnie i na recepcji można też od 8 do 17, jeśli nie mylę, sprzedają americano i latte, czyli ktoś wstaje, kawkę mówi, gdzie ja mam kawkę sobie znaleźć, przychodzi na recepcję i kupuje kawkę za $1. Czy to taka cena, nawet taniej niż na mieście. A jeszcze lepiej będzie, jak już dokończą ten hotel. Ponoć w tym roku, do końca roku mają skończyć i tam będzie małe centrum handlowe. To już w ogóle, no tak jak on powiedział, że to jest wszystko, i szkoła, i basen, i fitness, i no wszystko, full w jednym. No,
Zobaczymy jak w środku. jak w środku. Wychodzimy z windy, jesteśmy na 4. piętrze i zobacz. Ja mi się od wrażenia buzię otworzyła Tak. i od razu powiedział, wow, no robi to wrażenie, te zielone kolory tutaj. Jak jakimś naprawdę parku. Bardzo przyjemne pierwsze wrażenie. Tak, nazywa się to Sky Garden, tak jak tam było na 30 którymś piętrze, tutaj jest na 4. No zobaczcie, jaka przyjemna przestrzeń. Tutaj można sobie spędzać czas, tam widziałem jakiś plac zabaw jest dla dzieciaków, tam jakiś basen czy coś. No nie wiem, na razie nie widzę. Tutaj można, zobaczcie, są takie rzeczy, posiedzieć. No i to są te budynki. No też trochę chód klatkowy, ale zobaczymy jak to wygląda w środku. O! Chyba sobie będziemy rozmawiać tutaj. Kolega nam powiedział, o właśnie się oblał wodą, chciał pokazać, że działa. Mówi, że można sobie zarezerwować i robić sobie tutaj grilla. Zobaczcie, tutaj też nie wszystko jest jeszcze skończone. Tak, to będzie dla dzieci, a tu będzie basen taki ogólny. No też spory, ładnie to wygląda. Zaraz przejdę z tamtej strony. No tutaj jest ten cały czas budynek, co robią dla hotelu. Tu już wam go pokazywałem, no ale basen tutaj będzie spory. Tutaj też widzę jakieś dalej jacuzzi będzie, albo po prostu taki basen. No pięknie to wygląda. Spora przestrzeń wam powiem, bo ten basen no pomieści tutaj sporo ludzi. No i fajnie, bo sobie mieszkacie w jakimś tym apartamencie, no i korzystacie z tego wszystkiego. Nie wiem jakie ceny są w Polsce, może ktoś kto mieszka w dużym mieście w Polsce to będzie wiedział. Wynajęcie tutaj miejsca parkingowego dla samochodu kosztuje $40 na miesiąc, czyli jakieś 160 zł. Mamy tutaj mapę, pani nam wytłumaczyła, powiedziała co jest blisko, tutaj są te budynki. No też tą lokalizację wybrał ten Radisson, no bo też Radissona możecie spotkać na dużo lotniskach, bo tutaj się buduje nowe lotnisko, więc niedługo będzie. Więc to lokalizacja dobra. Jest też siłownia, zaraz wam pokażę, no trochę tego sprzętu jest, są jakieś rowerki, są tam bieżnie z tyłu za mną. Tutaj jest trochę tego do pomachania, jakby, no jeszcze tutaj dużo ludzi nie ma, więc no też nie jest tłoczno. I tak, teraz tam są jeszcze bieżnie i zaraz wam jeszcze wytłumaczę o co chodzi. Opłaty są takie tutaj za korzystanie z tego, płacicie $1,1, czyli $10 za każdy metr kwadratowy. Czyli kupicie sobie mieszkanie powiedzmy 100-metrowe, płacicie $110. Właśnie jesteśmy w pierwszym apartamencie, to jest studio. Nie za duże, 30 metrów, tak? Pani powiedziała? 35, tak. Zobaczcie, tu jest kuchnia, nie ma kuchenki. Pani mówi, że jak coś, to tutaj po prostu kuchenka będzie. I tak, zaraz wam pokażę jeszcze tak. Tu jest łazieneczka. Ładniej to wygląda niż w tym, co byliśmy. Od razu to stwierdziliśmy razem. Tutaj też jest prysznic. Bardziej nam się to... ładniej wygląda. Przejście tutaj jest oddzielone jakby tym studio. No. Tak, bardziej nam to się podoba. No to jest po prostu studio i to kosztuje $70,000. Oczywiście są tam różne metody tego, także można się z nimi dogadać i pod wynajem też można. Tak, i tak samo jest, ten nie jest umeblowany, więc łazienka, kuchnia takie podstawowe są, ale nie ma łóżko, tutaj trzeba sobie wszystko samemu jakby zorganizować. To też jest w sumie dla nas plusem, bo można sobie po swojemu zrobić i widać, że no można kupić po prostu coś już, co Wam się podoba, w Waszym stylu jest i dobrej jakości. Na co zwróciłam tutaj uwagę, pierwszy raz widzę takie przesuwane, fajne, przeszklone, nie do końca przeszklone, ale przeszklone drzwi, co nie daje takiego mocnego, ciężkiego wnętrza tutaj. Więc fajnie tak wchodzisz i po prostu nie masz wrażenia, że takie chamskie, drewniane drzwi są na wejściu. Jesteśmy w apartamencie teraz dwupokojowym i to wygląda lepiej i też lepiej niż w tym, co byliśmy pierwszym. Ja się powoli zakochuję. O, zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Zaczniemy oczywiście od łazienki. Łazienka też spora. Tutaj są kibelki. No zobaczcie, pięknie. Jedynym minusem tego, że nie ma tych balkonów takich ładnych, co w tamtym budynku, to one tam robiły naprawdę dobrą robotę. I tak, tutaj jest kuchnia. Proszę bardzo. Aneksik. Jest sofa, tu jest salon. No i patrzcie, tu na oknie jest takie siedzenie. No i siedzicie z takim widokiem sobie. No mistrzostwo świata. No i teraz Wam jeszcze pokażemy sypialnię. Sypialnia też fajnie już tu zrobiona, także może jak co można by było sobie zrobić. Jest tutaj właśnie ten balkon. Nie za duży, ale już też taki do posiedzenia. Jakieś krzesełko, stolik wstawić. Fajnie, tutaj można sobie to urządzić, nawet jakąś szafę bardziej zabudowaną wstawić. Także jest na to już tak jakby więcej, przestronniej jest to zrobione tutaj. Tak, jest szafa, no mówię Wam, no dla nas to trochę lepiej wygląda niż ten pierwszy. Dobra, jedziemy. Tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj są płytki duże, co daje też taką optyczną jakby przestrzeń większą, a w tamtym no, nie zwróciłam na to uwagi, to były po prostu jakieś takie, wydaje mi się, że panele były położone. Zwróciłaś uwagę, że Pani nas nagrywała z ukrycia? Tak. I zdjęcia robiła, no. Okej. Idziemy do następnego. Tacy na mnie youtuberzy. Pokażemy Wam teraz mieszkanie dwupokojowe i to jest jakby największe, oprócz tych penthouse'ów, to jest największe. Tutaj jest salonik taki z balkonem, też ładny balkon, też ładny widok. Już nie będę wychodził na balkon, pokażę Wam tylko z tej strony, na rzekę, pięknie. Przestronny. Moim zdaniem taki dość spory ten salon. Co ja tutaj wiem, to że jest ona oddzielona z tymi szklanymi drzwiami,
które można zamknąć, przesunąć i mamy tutaj normalny salon oddzielony od kuchni. Plusem, ogromnym plusem jest to, że w kuchni jest okno. Więc jak gotuje się, to ten smród nie idzie cały do pokoju, tylko zostaje sobie tam. Tutaj mamy dwie łazienki, to też już jest taka, no to plus. Tu jest fajny, jasny, bardzo jasny pokój. Duże okno, to też jest plusem. No nie jest jakiś duży, ale tak, no to już jest jakby jeden pokój się liczy. Tutaj łazienka też ta jedna, co mi się nie podoba, że nie ma żadnych zasłon i no tak bardzo azjatycko właśnie ta łazienka jest zrobiona. Że się myjecie i tak, od razu kibel mokry cały czas. No i tu ten sam jakby problem, jeśli to nazwiemy problemem, ale myślę, że dla wielu Europejczyków jest to problem. No i tutaj mamy pokój też z pięknym widokiem na rzekę. Tak, ładne widoczki to tutaj naprawdę mają bardzo ładne, jeżeli chodzi o tą część miasta. Ale na przykład są takie różne niedociągnięcia jak... Tak, na przykład takie rury. Tutaj mamy krzywą ścianę. Widzimy, że też jest ściana krzywa, że tam idzie jakieś listwa wstaje, bo to nie listwa krzywa, tylko ściana. No to już widziałam złączenia na przykład paneli, że się rozchodzą tutaj. Listy są w pewnych miejscach śmiesznie ucięte. No takie rzeczy, które już wiecie, wynajmujecie to i to jest faktycznie w cenie zrobione i nie macie tego zamiaru zmieniać. Jeszcze nie wiemy, czy w sumie w tych krajach, tutaj jakby w Kambodży jest taki styl, czy nie mają takich dociągnięć po prostu profesjonalnie jak w Polsce, po prostu tak robią, no czy po prostu taka lekka fuszerka. $190,000 chcą za te 2 pokoje z takimi widokami. Jesteśmy już po wizytach w tych kilku apartamentach, mamy swoje przemyślenia też, ale już wracamy. Teraz chłopaki nas odwiozą do nas na naszą dzielnicę. W sumie zaraz powiemy, co myślimy o tamtych apartamentach, ale przejechaliśmy jeszcze w inne miejsce. Kolega mówi, że ma tutaj takie perełki, które są tańsze o 50%. Mówi, że to było wybudowane jeszcze, no jak widzę, ładnie to wygląda, ale mówi, że to było jeszcze wybudowane przed COVID-em, to jest już stary projekt, 7 lat temu. No i mówi, że nam pokaże i powie, jakie są ceny. Budynek i recepcja też dobrze wygląda. Jesteśmy też bardzo blisko rzeki, więc widzieliśmy jakieś tam zrobione restauracje przy samej rzece. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. A tak się nazywa, jakbyście byli zainteresowani, możecie gdzieś sobie pewnie sprawdzić. Tak wygląda ten projekt, zobaczcie, to jest ten budynek. Ponoć mieszkania są dostępne w tych dwóch. Oni takie makiety robią i to też fajnie wizualizuje, bo można zobaczyć, jak to wygląda. Okazuje się, że w tym budynku można palić, zobaczcie, specjalnie popielniczki. No i widzieliśmy już kilka osób, które tutaj paliło i to nas właśnie trochę zdziwiło. Jesteśmy już na 24. piętrze w tym apartamentowcu, o którym Wam wspomnieliśmy. No idziemy zobaczyć apartament, który ma 3 pokoje. Takiego nie widzieliśmy tam. Tam były 2 maksymalnie. Na pierwszy rzut oka wygląda to faktycznie trochę gorzej niż nawiedzieliśmy. Ale tutaj nas uprzedzali, że to już jest starsze budownictwo, no i rzuca coś się w oczy. Trochę jak hotel jakiś taki właśnie. Może nie indyjski styl, ale no, ten kolor ścian nawet jakby troszeczkę, no mogliby trochę zmienić, bo byłoby jaśniej. Ale dobra, idziemy zobaczyć. Pokażemy Wam teraz, jak wygląda ten 3-pokojowy apartament. Widać, że tutaj, szczerze Wam powiem tak, 7 lat, ale widać, że on jakby miał już z 20. Troszkę tak. No widać, to chyba było pod wynajem, po prostu jeśli ktoś na to nie wiecie, jak ma własne mieszkanie, no to są tego takie sklepy. Zresztą meble też no, trochę starsze. Przypominam jakiś stół u babci ileś tam lat temu. Sofy, meble generalnie są dosyć niszczone, widać plamy. I co jest też dziwne, albo nie wiem, dziwne, że wszędzie tutaj tynk prawie odpada. Akurat tu mamy małą część, ale w pokojach, na rogach jest tego o wiele więcej. Się zastanawiamy, czy to jest grzyb, czy to było zalane mieszkanie, czy coś, ale w wielu w ogóle miejscach w Azji widzimy coś takiego, więc może te budynki po prostu są tak budowane i właśnie coś takiego wychodzi po tych iluś latach. Zaraz Wam pokażę więcej, patrzcie, to jest pierwsza łazienka, taka dla wszystkich kibelek, standardowa. No jak na tyle lat to też nie jest aż tak źle. Salon jest bardzo duży, dużo większy niż w tych wszystkich, które widzieliśmy wcześniej. Można tutaj coś zrobić, kuchnia też jest, ma 2 palniki, też jest spora kuchnia. Dobra, to zabiorę Was najpierw do pierwszej sypialni, takiej mniejszej, tutaj jest 1. Łóżko 1, szafa jest też wbudowana, więc też jest miejsce. Ta 1 jest też z balkonem. Taki widok jest. Już tam nie będę wyłaził. Spory dość balkon. Widok też jest na rzekę z tej strony. Jak widzicie, bardzo ładnie. Teraz idziemy do drugiej sypialni. Ta jest trochę większa. Łóżko. Tutaj też jest spora szafa. Zobaczcie. No da się żyć tutaj. Klimatyzacja, biurko. No tutaj nie ma wyjścia na balkon, ale też jest widok taki. I tutaj też są takie okna. Widzicie, wszystko jest brudne, uwalone. Dobra, idziemy teraz jeszcze do kolejnej, gdzie tu jest, żebym się nie zgubił. Tutaj, jeszcze z tego co widzę, właśnie starsza klimatyzacja założona, rury tak samo jak w tych nowych, wystawione, tak, jakoś poskręcane. No tak, no to trzeba było na to pomyśleć, jak to trochę... Na pewno by trzeba było pieniędzy tu trochę wrzucić. I to jest taka największa, zobaczcie, to jest king size łóżko.
ogromne. Jest i biurko, można pracować. Jest taka łazienka osobna. No, powiem wam, że jest ok. Duża szafa. Taki normalny pokój. Taki normalny pokój. Jakby jeżeli chodzi o metraż, to mi się to najbardziej podoba tutaj. No i jeszcze jest właśnie balkon do tej dużej sypialni. Też piękny widok na rzekę z jednej i z drugiej strony. Ładnie to wygląda. Dobra, idziemy porozmawiać o cenie. No i to jest właśnie to jeszcze, o czym wam mówiliśmy, że tutaj właśnie w tej sypialni na całej ścianie i z drugiej strony tak samo, po jednej, po drugiej stronie, no odchodzi to. Jesteśmy teraz na 36 piętrze. Tutaj też jest siłownia. Też z pięknym widokiem. Można sobie tutaj patrzeć. Jest siłownia, można też ciężary jakieś chcą poćwiczyć. Są jakieś bieżnie, rowerki. Z takim widokiem ćwiczycie, jakbyście chcieli. Tak to wygląda. Widok na całe miasto. I tam jest siłownia. Dobra, tam już nie będę szedł. Zaraz wam pokażę tylko, co tutaj jeszcze jest na górnym piętrze. Tylko czy on jest zadaszony, czy nie. Zaraz będę miał odpowiedź. Jest zadaszony, czyli po prostu są przewiewy, ładny widok, ale jest też basen tutaj, zobaczcie. O, jaka czysta woda. Myślałem, że będzie brudna. No ładnie to też wygląda. Nie macie tutaj, zobaczcie, światła słońca, bo są jakieś panele położone. No ale przewiew i fajny widok, można sobie siedzieć. Ale jak widzicie, nikogo tu nie ma, nikt z tego nie korzysta. Tutaj piękne, duże budynki, a zobaczcie, jak tutaj lokalnie jeszcze żyją po drugiej stronie rzeki. No ja się zapytałem, czy oni będą powoli gdzieś to wykupywać. A on mówi, że tak, że to jak będą budować, to tak pewnie będzie, bo po tej stronie było tak samo, że takie były domy. Biedni ludzie mieszkali, no a teraz przyszły pieniądze, no i wykupują te wioski całe, no i stawiają takie wielkie budynki. Obejrzeliśmy trzeci w sumie apartament dzisiaj i teraz już wracamy na pewno do nas na dzielnicę. Mamy już sporo informacji, Marika, aż ci się włosy porozwalały. No jest za dużo informacji, to już Tak. włosy nawet nie przyjęły tego wszystkiego. 3 apartamenty w jeden dzień, powiem wam, informacji tyle. Te drugie? Spoko, ładniejsze nam się podobały, one są może trochę tańsze w sumie. A, już teraz z tymi cenami powiem wam, że jest dużo opcji, jest jakieś opcje na wynajem. Trzeba się po prostu tym zainteresować, jakby ktoś chciał. My tutaj nic nie polecamy, nie mówimy, co macie robić, po prostu jak ktoś jest zainteresowany, to sobie przyjedźcie, bo opcji to jest sporo. Opcji sporo, każdy może wam dać zniżkę, powiecie nie ta cena, to inna. Tak. A tutaj jeszcze możemy tam zapytać, a tu coś, a tu możemy rozłożyć tak. Także naprawdę opcji jest tyle i oni idą na rękę, żeby to tylko sprzedać. No mamy do tej pory jakieś no mieszane uczucia. Musimy przemyśleć to wszystko, ale póki co wydaje mi się, że nie było nic takiego, co by nas na 100% urzekło. Tak. Oprócz może tego jednego pierwszego apartamentu, ale on był, znaczy wyprzedane były, więc ich w ogóle nie było, więc w ogóle nie ma o czym mówić. A pani jeszcze tak mówi, jak się zdecydujecie dzisiaj, w tym momencie idę do szefa i uzgadniam nową cenę dla was. No wiecie, takie zagrywki są, może się ludzie trochę łapią na to, takie zagrywki są, że jak teraz kupicie, to będzie taniej. Tak. Wiadomo, że może tak być, ja nie mówię, że nie, ale to od razu nam daje takie też znak zapytania, no bo coś tutaj jednak nie gra, skoro nie może dać normalnie ceny, tylko musi się zapytać. Także opcji dużo, jak chcecie przyjechać i coś zrobić, no to myślę, że możecie. I opcji płacenia też jest dużo, więc jak ktoś jest zainteresowany, to wpadajcie. Idziemy teraz coś zjeść i jeszcze tak sobie pomyśleliśmy o tym ostatnim mieszkaniu, gdzie kolega nam powiedział, że to jest stary projekt i że to będzie połowa ceny, a w sumie powiedział nam 220 000, czyli jak miała być połowa ceny, to znaczy, że 400 ponad tysięcy, 440 kosztowałby cały apartament, więc coś nam tutaj też nie gra do końca. Tak. Także nie wiem, czy po prostu chce sobie zarobić trochę więcej? Jakoś, no nie wiem, właśnie z tym ostatnim to dziwnie wyszło. W każdym razie i tak cena za takie mieszkanie, no to myślę, że znaczy dobra, ale i tak dużo jak na Kambodży, wydaje mi się. I tam jeszcze trzeba wrzucić trochę pieniędzy, no bo wiadomo, że jakbyśmy chcieli to nawet dla siebie albo na wynajem, no to nie ma takiej było, opcji, no tak. nie. No 890 000, tak jak nam powiedziała, no ale to jeszcze jakieś zniżki, jakieś coś tam, Tak, że, tak. ale no mówię. Dużo miała być inna cena, jak się umawialiśmy na zobaczenie, także Tak. coś nie tak. Jak teraz sobie jeszcze pomyślałam, że mieszkałam w akademiku w Niemczech i tam miałam zdecydowanie więcej miejsca niż w tych klitkach, pokojach. Jedno, jak to one się nazywało? Studia tutaj. Wiadomo, tu jest to nowocześnie zrobione, aczkolwiek tam miałam na samo duże łóżko, ogromną szafę, ogromny stół, kuchnię, a tutaj to taki jeszcze jest jeden palnik w tym wszystkim, także no, w akademiku miałam lepsze warunki niż tutaj w tych mieszkaniach. A ile w akademiku za miesiąc? Było około 200 euro, teraz już trochę więcej. No to Niemiec trzeba się wyprowadzić. A teraz przyszliśmy już na stałego grilla. Tutaj Marcin wziął już dla nas piersi z kurczaka i co jeszcze?
Bierzecie sobie tutaj, podchodzicie, ja już panu dałem tam 2-3 rzeczy w sumie. Kupiliśmy sobie jedzenie, zresztą to już widzieliście, no i dzisiaj był bardzo ciężki dzień, więc taka pianka wskazana, dzisiaj zimna. A że też w sumie nie mamy dużo czasu, to wzięliśmy sobie trochę większą piankę, o, tak żeby rozlać z lodem. Smacznego, Marii. A teraz czas na chłodzenie i zagranie w bilarda. Gotowa? Dobra, kto wygra? Kto obstawiacie? Kogo obstawiacie? Dobra, odstawiamy, że ja wygram. Dajmy mi szansę. Jak tak dalej pójdzie, to Marcin rozwali mnie po 2 rundach. No. O! Nie, ale blisko. No, dawaj, Marii, musisz mnie podgonić. Pięknie. Teraz jeszcze zielona wejdzie. Da radę? Oj, stąd to będzie ciężko. O, przez cały stół będzie grała. O. Aj, prawie biała wpadła. No łatwiej. Łatwiej to nie może być. Dawaj, dawaj. Będzie? No. Blisko było. Marcin trafił już 3 bile za jednym razem, więc... O, nie ma. Mało brakowało. No i mamy zwycięzcę pierwszej rundy. Stawiał na mnie? Brawa. A wygraliście piwo Kambodży. Bum, bum, bum. Kolory jaka liczba? 1-1. Ale mamy panią na barze, nie uwierzycie, pani tutaj wali cały czas, mówi, że przynosi swój alkohol i ona może tutaj pić. Może i nie może. Tutaj jeszcze nam nalała jakiegoś... Co to miało być? Jakie to... Nie wiem. Jakaś berbelucha kambodżańska. Widać, że butelka nie była oryginalna. Mocne? Zdrowie. Mocne? A pani tutaj cały czas wali. Uwierzcie, siedzimy już tu chwilę, pani cały czas wali. O, baba. Pani. Yes, one more. Pani przynosi alkohol z domu, mówi, bo ona może, bo pracuje w jakiejś tam fabryce alkoholu. Marika wystawiła opinię na Google, pozytywną, ale im się należało i mamy 10% zniżki. Bardzo. Tu jest napisane, tylko w jednym miejscu na barze jest napisane, że jeśli ocenicie, dostaniecie 10% zniżki. Więc stwierdziłam, że skoro jesteśmy tutaj tyle razy, to w końcu wystawimy opinię. Należy się zasłużone całkowicie. Naprawdę lubimy obsługę, bardzo dobrze mówią po angielsku i ogościli nas zawsze bardzo dobrze. A na górze jeszcze można pograć w bilarda i piłeczek. Tylko pamiętajcie, jak chcecie się nachlać, to nie kłamcie, czy jest dobrze. Po prostu zapłaćcie pełny rachunek, jak wam nie będzie pasowało, prawda? Tutaj jest naprawdę... Żartowałem, wystarczy. Z naszej opinii, z naszego doświadczenia, to jest wszystko okej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, ale jeszcze wam powiem jedną sytuację, jaka mi się przytrafiła tutaj ostatnio. Teraz jest zabawna, ale jak się wydarzyła, to nie była. Spróbuję wam to streścić, bo to trochę by zajęło, ale tak streszczę wam szybko. Zamówiłem sobie sprzątanie do pokoju i przyszły panie posprzątać. Zabrałem laptopa z łóżka i poszedłem sobie na balkon, a panie sprzątały mój pokój, a zostawiłem telefon na łóżku. Mija jakieś 4-5 godzin. Ja chciałem coś zrobić na tym swoim starym telefonie, bo zawsze wożę 2 telefony i zacząłem szukać tego swojego telefonu. Patrzę, nie ma. Zaczął mi się coś tam przypominać, że kurczę, powinien być na łóżku, a było łóżko sprzątane, więc coś tu nie gra. Wszedłem sobie na aplikację Znajdź na iPhone'ie, bo mam starego iPhone'a, więc tam jest on wbity, więc mogę zobaczyć, gdzie jest ten iPhone. Zobaczyłem, że na mapie jest ode mnie jakieś 3 km już i był dostępny 2 godziny temu, a on był naładowany, więc ktoś go po prostu sobie już wyłączył. Przybliżyłem sobie na mapie, patrzę, sklep z telefonami po drugiej stronie ulicy Lombard. Ja mówię, no nie, mój telefon już tam jest. Poszedłem szybko na recepcję, powiedziałem im, o co chodzi, że ginął mi telefon, że go zostawiłem na łóżku, więc albo ktoś go ukradł, albo nie wiem, co z nim się stało. Na początku myślałem, że go ktoś ukradł. Dobrze, że miałem tą lokalizację, pokazałem im lokalizację z tego telefonu. On sprawdził, zobaczył, gdzie mają pralnię, on powiedział, ale to jest pralnia nasza w tym miejscu. Więc on szybko zadzwonił do tego kolegi, w sumie jego, który tam pracuje i mówi, że on zacznie szukać. No i przeszukał tą pralnię, zajęło mu to z jakieś 20 minut i wysyła mi zdjęcie. Pokazuje, że znalazł mój telefon. Znalazł się, zobaczcie, kolega jakiś wysłał zdjęcie mojego iPhone'a z pralni. Teraz powiedział ten na recepcji, że przywiozą mojego iPhone'a tutaj. No mega się ucieszyłem, że tak się ta historia skończyła. W ogóle bym nawet na to nie wpadł, że ktoś zawinął w prześcieradło mój telefon i w pralni będzie on znaleziony. Ale coś mi tutaj też do końca nie grało, no bo ten telefon był wyłączony. Ja patrzyłem cały czas na aplikację Znajdź, bo też można wysyłać dźwięki, więc on był 2 godziny temu wyłączony. Przed tym, jak on wysłał zdjęcie, że go znalazł, ten telefon został włączony, bo ja dostałem powiadomienie, że on już jest połączony i że dźwięki doszły. Albo ktoś znalazł ten telefon wcześniej i on tam już sobie był, po prostu wyłączył i może ktoś czekał na to, że ktoś się odezwie. No bo on został włączony ponownie, więc
coś mi tutaj nie grało, no bo to ja to mogłem jakby sprawdzić. Ale na szczęście dobrze się to skończyło. Dziękuję właśnie tym ludziom z obsługi, dziękuję tym właśnie, co znaleźli ten telefon. Ja już nawet nie wnikam w to, czy on był włączony, wyłączony, czy ktoś go znalazł wcześniej i tego jakby nie zgłosił. Nie, już mnie to nie interesuje. Ważne, że się znalazł i po 20 minutach do mnie przyjechał. Jedyny taki niesmak, co mi pozostał, to dla tych ludzi, co tutaj sprzątali mój pokój, że jakby podstawową zasadą jest, bo to nie jest wyprowadzka, ja się nie wyprowadziłem z tego pokoju, więc ja na tym łóżku mogłem coś zostawić. I one to wiedziały, że ja tam mieszkam, więc dla mnie podstawową rzeczą jest, że ktoś jak zabiera z łóżka wszystko, prześcieradło, no to nie zawija go tak po prostu i nie sprawdza, czy tam nic nie ma. Mi się wydaje, że raczej powinny to zrobić, no bo telefon jest dość duży, ale ja mogłem zostawić słuchawki, no nie wiem, cokolwiek, tam pieniądze, portfelik mały, bo też mam jakąś kartę nawet, wiecie, no to takie rzeczy powinny sprawdzić, nie wiem, wytrzepać chociaż raz. To jakiś taki niesmak pozostał tylko, ale historia dobrze się skończyła. Także jeszcze raz dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!